Wiecie, zastanawiam się, jak tutaj stanąć, żeby było mnie widać i żeby nie wyglądała jak ufoludek. Tutaj Mikołaj powiedział, że najlepiej, żebym się nie ruszała, więc postaram się nie ruszać za bardzo. Mogę się ruszać, dobra. Powiem wam szczerze, że mam tremę występując tutaj przed wami, ponieważ tak sobie myślę, że to dlatego, że to jest dla mnie ważne. Tak, że to jest dla mnie ważne, że mi zależy. Czuję, wiecie, jak drży mi głos, że trochę mi drżą kolana. Nie, tak no, jestem w tym tutaj z wami. Cieszę się, bo widzę, że powoli jeszcze dołączają inne osoby i w ogóle dziękuję wam bardzo, że zostałyście i zostaliście tutaj razem ze mną. Tak jak pana powiedziała, nazywam się Agata Gieryn, jestem psycholożką, psychoterapeutką Gestalt. Też przez wiele lat pracowałam w ogóle z biznesem, z firmami i z zespołami jako trenerka. I co? Nie wiem, czy wiecie, że dziś jest wyjątkowy dzień, bo 23 lutego, nie wiem, kto wie, jaki dzień dzisiaj jest? Co świętujemy? Deprechę, tak. Tak jest. Dzisiaj jest, może nie świętujemy deprechę, ale świętujemy walkę z depresją, tak? Dziś jest Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją, a 27 lutego, kto wie, co jest? Dzień Organizacji Pozarządowych, więc zobaczcie, jaki piękny ten termin na finisz naszego projektu Let It Work, nie? Idealny, żeby walczymy z depresją, zajmujemy się organizacjami pozarządowymi i oto tu jesteśmy. Tak. Więc ja mam takie trzymadełko tutaj, żebym się nie zgubiła w tym, co chcę wam powiedzieć. Tak, więc jaki może być lepszy sposób na kończenie niż wspólne marzenie? Nie? Takie mam poczucie. Tutaj pana trochę powiedział, że marzenia są takie infantylne. Oj, ja wiem, tak. Natomiast wiecie, patrzyłam dzisiaj na was, na wasze marzenia, na wasze pragnienia, na waszą przepiękną mapę marzeń, którą zrobiłyście i zrobiliście. No i powiem wam, że naprawdę moje serce rośnie. Tak samo podczas konsultacji, które miałam okazję przeprowadzać w ramach projektu Let It Work. Ponieważ, tak jak pana powiedziałam, może nie przerobiłam, bo zastanawiam się na co miałbym przerabiać, natomiast spotkałam się z kilkudziesięcioma przepięknymi osobami. Tak? Spotkałam je na swojej drodze. Miałam okazję towarzyszyć im w różnych zmianach, które wprowadzały w swoje życie, które wprowadzały w swoich organizacjach. Pracowałam też z grupami wsparcia, regeneracyjnymi grupami wsparcia. Jedna się skończyła wczoraj i powiem wam, że naprawdę to jest taka energia i coś takiego, co naprawdę sprawia, że chce mi się to robić, nie? I chce mi się tutaj być i działać. Więc to, o czym chcę wam dzisiaj powiedzieć w kontekście wypalenia aktywistycznego, to może trochę takie spojrzenie z innej perspektywy na temat tego, co wypalenie próbuje nam powiedzieć i dlaczego warto go posłuchać, nie? No bo generalnie mówię wypalenie, ble, nie? A najlepiej w ogóle wypalenie to nie mówmy o tym, to jest temat tabu w organizacjach pozarządowych. Na szczęście się to zmienia. Tak? To, że tutaj jesteście, to jest właśnie o tym, że zachodzi zmiana. Tak naprawdę zmiana na dobre, bo dopiero kiedy zaczniemy o tym rozmawiać, jest możliwa zmiana, prowadzenie realnej zmiany. Nie wiem, czy wiecie, że na podstawie badania prowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich bodajże, ale jeszcze sobie sprawdzę, aż 38% organizacji doświadcza wypalenia. Tak? W 38% organizacji pracowniczki, bo tak sobie patrząc na was, nawet myślę, że NGO jest kobietą w większości, prawda? Doświadcza wypalenia, z czego aż 9% każdego dnia. Tak samo jeśli chodzi o liderów i liderki, tak? W badaniach przeprowadzonych przez Fundację Jawor okazało się, że aż 47% osób liderskich doświadcza wypalenia i to w samym 2018 roku. A tak jak patrzyłam na tę ankietę wcześniej, to ta tendencja jest wzrostowa, ona nie spada. Coś takiego się wydarza. Kto ma pomysł, co wypalenie próbuje nam powiedzieć? Zatrzymaj się. Tak, mówi stop, prawda? Także zobaczcie, jak bardzo to jest poważny problem w trzecim sektorze. Jako pierwszy termin wypalenia, nie wiem czy to widać, zdefiniował Herbert Freudenberger w latach 70.
To jest ciekawe, ponieważ w ogóle wszelkie takie zainteresowanie, jeśli chodzi o wypalenie zawodowe, na początku dotyczyło osób zajmujących się pomocą, tak? Zawodów medycznych, terapeutów, ale też nauczycieli. To teraz sobie pomyślcie, jak to jest, jak my jako aktywiści i aktywistki, tak, odnajdujemy się w tym kawałku. Nie? Więc Freudenberger zauważył, że osoby, które są właśnie takie zaangażowane, chętne, wchodząc do środowiska, tak, zaczynając pracować, wypalają się jak takie zapałeczki. Nie? Robimy zapałkę, ona potem się wypala i ciężko, żeby płynęła dalej, prawda? Temat później pociągnęła Christina Maslach, która też stworzyła pierwszy kwestionariusz badający wypalenie zawodowe. Tak patrzę na taką panią, która się tak uśmiecha tutaj. No i zobaczcie sami, zobaczcie same, co tam możemy znaleźć. Wyczerpanie fizyczne i emocjonalne. Tak? To, co się pojawia, jak jest wypalona zapałka, no to nie ma siły. Tak? Pojawia się smutek, przygnębienie, złość. Pojawia się zamartwianie, tak? Martwienie się o jutro. Jest to wyczerpanie, no i objawy somatyczne. To jest to, co po prostu bardzo często się pojawiało też na konsultacjach z osobami, z którymi rozmawiałam. Bóle brzucha, problemy ze snem. Zmniejszenie poczucia osobistych osiągnięć, czyli jestem właśnie taka energiczna i chętna do działania, ale mierzę się z jakąś bezradnością, z tym, że liczyłam na to, że wprowadzę jakąś dużą zmianę swoim działaniem, a tu się okazuje, że to bardziej takie drążenie, prawda, jak kropelka skałę, niż taki szybki rezultat. No i cynizm. Z cynizmem jest tak, że to jest taki mechanizm obronny, który nas chroni. Cynizm nie jest fajnie postrzegany, prawda? Nie lubimy cynicznych ludzi, którzy nie współczują. Nie? A to jest trochę o tym, że cynizm się pojawia, by nas chronić. Ponieważ jak już jestem tak wyczerpana tym pomaganiem innym, zajmowaniem się właśnie pomieszczaniem uczuć też osób, z którymi pracuję, no to już w pewnym momencie nie ma miejsca. Już nie ma miejsca na empatię, nie ma miejsca na troskę, nie ma miejsca na współczucie. Dlatego tak ważne jest dbanie o ten nasz kontenerek, żeby móc pomieścić. Jak myślicie, kto wypala się częściej? Osoby pracujące długo, czy świeżynki, takie, które przychodzą do pracy i pracują mniej więcej 2 lata? Kto jest za świeżynkami? Ręka do góry. Okay. A kto jest za takimi długo pracującymi osobami? Chyba mamy remis, słuchajcie, mniej więcej. Chyba więcej, tak? Ja wiecie, z matmy to tak różnie, ale dzięki za wsparcie. Dobrze, czyli większość osób jest za tymi, którzy pracują dłużej. Otóż powiem wam, że według badań najczęściej wypalają się właśnie osoby, które pracują do 2 lat w organizacjach. To są te osoby, które przychodzą właśnie takie, dlatego tutaj to zapisałam, nie? Że wypalenie zawodowe dotyka szczególnie superbohaterów. Ja bym powiedziała superbohaterów i superbohaterki. Tak? No bo superbohaterka przychodzi, chce zmieniać świat, ma bardzo dużo tej energii i w momencie, kiedy zetknie się z tą ścianą, no to niestety ta energia wyparowuje. Tak, dlatego to takie ważne, że wypalenie zawodowe dotyka superbohaterów. Nie wiem, czy to jest też jakoś wam bliskie, no bo ja się spotykam z takim mitem właśnie działaczki, siłaczki, nie? Która poniesie wszystko, zniesie wszystko, która będzie po prostu dla wszystkich, tylko nie dla siebie. Albo działacza takiego twardziela, nie? Twardziel, superbohater, ja wytrzymam po prostu wszystko, ja nie puszczę nic, nie pokażę emocji, będę po prostu zniosę, uniosę, zagryzę zęby, zacisnę zęby, aż potem padnę, nie? Z tego zaciskania. Jeszcze mi będzie się ulewać boczkiem i ktoś dostanie rykoszetem. No więc wypalenie jest procesem. To nie jest tak, że nagle my sobie pracujemy i nagle jestem wypalona, nie? Wypalenie postępuje, dlatego tak ważna jest ta świadomość siebie, tak? Jak przychodzę z entuzjazmem i pracuję właśnie jak ta siłaczka, czy jak ta twardzielka ponad siły, spotykam się z tym, no, z czym się mierzy trzeci sektor, prawda? Z mnóstwem trudności, z mnóstwem jakichś takich różnych wymogów, i frustracji, które też się pojawiają, prawda? Pojawia się stres bardzo duży, pojawia się rozdźwięk między nadziejami a rzeczywistością, tak? Jak z tą jaskinią, nie?
Nie ma, nie da się jaskini od razu tak, może i można jakimś wiertłem, ale chyba nie mamy aż takiej mocy, nie? Poświęcenie. W ogóle mam wrażenie, że w NGO to jest taka, właśnie jest ten kult pracy. Czasem mam wrażenie, wiecie, jak słucham różnych osób, to one mówią, o, ja pracowałam dzisiaj do 24. Po prostu przyklasnąć, nie? A druga mówi, nie, ja pracowałam do 1 w nocy. No i, nie? I kto tu wygrywa tak naprawdę? Że to może wygrywa trochę system, tylko zastanawiam się, na ile wygrywa, biorąc pod uwagę to, ile osób się wypala. Że zobaczcie w ogóle, jaki to jest skarb. Ja tak sobie myślę, że jesteście skarbem. Ponieważ żeby pracować w organizacjach pozarządowych, żeby robić to, co robicie, żeby działać aktywnie, trzeba naprawdę mieć w sobie to coś. Taką chęć, żeby być przy innych, entuzjazm, zaangażowanie, wytrwałość. Nie? To jest ogromny skarb do chronienia. I tu właśnie są te stadia wypalenia zawodowego. Najpierw jest ekscytacja, potem się orientuje, ojej, to nie jest tak jak sobie wymarzyłam. Nie? Pojawia się szorstkość, coraz trudniej mi wstać do pracy, coraz trudniej mi się zebrać, żeby jakiś projekt zrobić, coraz jakoś w ogóle mi trudniej z ludźmi. Pojawia się coś takiego, że tak naprawdę to ja może tych ludzi nie lubię, albo pojawia się depersonalizacja, która w kontekście wypalenia jest trochę inna niż w psychologii się nazywa. Czyli po prostu przestaję widzieć ludzi jako osobne jednostki, tylko tak się trochę odcinam od nich. I to wszystko są mechanizmy, które nas chronią. To jest bardzo potrzebne, bo w momencie, kiedy jesteśmy wyczerpani, wyczerpane, no to właśnie nasze ciało nas w ten sposób chroni. Tak? Nasze ciało mówi, tak jak tutaj dziewczyny powiedziały, mówi stop. Tak? Wypalenie mówi halo, halo, lampka alarmowa, jeszcze trochę podziałasz tak jak teraz, to będzie gorzej. A gorzej to nic śmiesznego. Wiecie, no bo wypalenie aktywistyczne generalnie dotyczy, aktywistyczne czy zawodowe, dotyczy obszaru związanego z pracą. Ale jak już się rozszerza na inne obszary, rodzinę, nie? Relacje z innymi ludźmi, no to już nie przestaje być tylko wypaleniem. To już może się pojawić depresja, albo nawet, wiecie, stany psychotyczne. Bo nie wiem, czy wiecie, że jak będziecie pracować przez wiele nocy, nie śpiąc, jakoś tak ponad własne siły, to można nawet dostać psychozy. I ja nie żartuję tutaj. No. Więc po wypaleniu, jak już jesteśmy tą zapałeczką, przypuśćmy, że dopuściliśmy do takiego momentu, jest czas na odradzanie się. Tak? To jest ten czas, kiedy mówię sobie, kurczę, no tak było, działałam tak jak umiałam, chroniłam się tak jak umiałam i to jest taki moment zatrzymania się, żeby powiedzieć, kurczę, czego ja potrzebuję, nie? Czego ja potrzebuję dalej. A nie wiem, czy wiecie, że żeby wiedzieć, czego potrzebuję, to muszę wiedzieć, co czuję. Nie? Że emocje to są takie baloniki do naszych potrzeb. Że dopiero jak się tutaj skontaktuję, nie? W tym momencie z tym, co czuję, to możliwa jest zmiana. To mogę podążyć za tym, czego potrzebują moje emocje, czego potrzebuje moje ciało. No właśnie. Czyli kiedy ciało mówi stop, nie? Jak udajemy martwego i nasze ciało udaje martwe, no to nie mówimy mu, ej ciało wstawaj, ej weź się rusz. Tylko może warto się zastanowić, dlaczego ona udaje martwe. Bo może po prostu już nie ma siły. Może to jest ten moment, żeby coś jednak redefiniować w tym naszym życiu, w tym naszym funkcjonowaniu. No właśnie. I tutaj powiedziałam o tym, jak się wypalamy. A teraz chciałabym też pomyśleć o tym, jak się nie wypalać. Nie? Bo tak naprawdę możemy się zatrzymać w tym momencie, kiedy jest stop, no i zająć się sobą, zaopiekować się sobą, emocjami, potrzebami, to trochę to, o czym powiedziałam. Natomiast jak sprawić, skoro już jesteśmy w kwestii marzeń, jak sprawić, żeby te osoby, te wspaniałe osoby się nie wypalały? I to jest nasze badanie naszej fundacji, w którym pojawiły się różne czynniki indywidualne, które wpływają na to, że osoby się wypalają. Jak widzicie, jest perfekcjonizm, niska samoocena,
neurotyczność, szukanie potwierdzenia własnej wartości przez osiągnięcia zawodowe, trudności w wyznaczaniu granic, niewłaściwa regulacja emocji, tłumienie, silne poczucie odpowiedzialności, nadmierna potrzeba kontroli, idealizm, lęk, wysokie ambicje, nadmierne poświęcanie się pracy, nieradzenie sobie ze stresem, brak nawyku odpoczywania lub nieumiejętność odpoczywania. Zobaczcie, że nawet przerwy są kawowe, nie? Że przerwa to nie może być przerwa regeneracyjna, tylko przerwa kawowa, żeby iść, wypić kawę, kofeinę, która nas pobudzi, żeby dalej pracować. No i nieumiejętność odróżnienia tego, na co ma się wpływ, od tego, co jest poza kontrolą. No i to jest kwestia, to są te czynniki indywidualne. Ja tak naprawdę do tych czynników bym dodała jeszcze wzorce rodzinne, ponieważ bardzo często to, z jakich domów pochodzimy, potem wpływa też na to, w jaki sposób wchodzimy w relacje także zawodowe, nie tylko rodzinne. No, tak, teraz wezmę wdech, bo myślę, że to jest ważne, że wypalenie nie jest tylko kwestią indywidualną. Mało tego, wypalenie nie jest też kwestią tylko organizacyjną, bo tutaj są też czynniki organizacyjne. Niejasne instrukcje do zlecanych zadań, nierówny podział zadań, niejasny podział ról i obowiązków, niekompetentne przywództwo, zbyt mało pracowników w porównaniu do skali zadań i liczby odbiorców, brak informacji zwrotnej, niestabilna sytuacja finansowa, rutyna, naruszanie godności, wiecie, o mobbingu, dyskryminacji, molestowaniu, no to ja już nawet nie wspomnę. Przydzielanie niedoświadczonych, nieprzygotowanych pracowników i pracownic do trudnych zadań, tak? Czyli to jest taka sytuacja, w której doświadczamy stresu, ponieważ zadania, które mamy przed sobą, przekraczają nasze kompetencje, nasze zdolności. Sztywna hierarchia i niektóre standardy przeniesione z biznesu, brak autonomii, nieuczestniczenie w podejmowaniu decyzji, niedocenianie osiągnięć przez przełożonych współpracowników, nieumiejętne, nieskuteczne zarządzanie, no i praca z osobami dotkniętymi traumą. Jak widzicie, tak? Wypalenie nie jest zależne tylko od jednostki. Wypalenie nie jest zależne tylko od organizacji. Ja chciałabym wam pokazać dzisiaj troszkę inne spojrzenie na to. A mianowicie, nie wiem, czy ktoś z was słyszał o trójkącie dramatycznym. Tutaj, no widzę, że dziewczyny kiwają głową. Więc z mojej perspektywy też tego, jak pracowałam z różnymi osobami, odnoszę wrażenie, że wypalenie przede wszystkim ma aspekt relacyjny. To znaczy, że to nie jest tak, że jest osobna organizacja, osobno pracowniczki, tylko że wypalenie pojawia się w momencie, kiedy zaczynamy grać w grę, kiedy dochodzi do interakcji między pracowniczką, między organizacją, ale też między instytucjami państwowymi. Tak? To wszystko są strony w tej bajce, tak samo jak osoby liderskie. Jak myślicie, której części najczęściej znajdują się osoby aktywistyczne? Ratownik, prawda? Ratownik, ratowniczka. Co robi ratownik? Ratownik ratuje. Ratuje, nie zważając na własne potrzeby, tak? Stawia potrzeby innych ponad swoje. Wiecie, patrzyłam dzisiaj na ten long table tutaj i było, kto przyniesie herbatę? Nie? Ja bym chciała się napić herbaty i któraś dziewczyna od razu powiedziała, to ja ci przyniosę. Nie? Że to jest właśnie o tym, że ratownik trochę realizuje, odpowiada na potrzeby innych, nawet nie do końca będąc o to proszonym. On po prostu już leci. Tak samo jak mam na przykład różne osoby liderskie, które pracują w zespołach i mówią, jestem przeciążona, jakiś projekt mam do zrobienia, muszę się spotkać z kimś, od kogo, nie wiem, zależy przyszłość zespołu, bo chcę ten mój zespół chronić. A potem się okazuje, że ten zespół jest niesamowicie kompetentny. To jest zespół naprawdę kompetentnych osób. I w momencie, kiedy pozwolę sobie trochę oddać tej odpowiedzialności innym, tak, to wszystkim jest lżej. Natomiast to, co jest ważne u ratownika, to to, że ratownik zaniedbuje siebie. Jak to pana powiedziała, nie pije. Wiecie, jak często miałam do czynienia z osobami, które na przykład w ogóle nie jadły przez cały dzień? Mówią, że one nie czują głodu. Tak, ja nie czuję głodu. Tak? To jest o tym takim kompletnym właśnie odcięciu się od swoich potrzeb, od swoich potrzeb na poczet
żeby się zaspokajać potrzeby innych. Zobaczcie, jak bardzo to jest wypalające. W momencie, kiedy ja nie dbam o swoje zasoby, tak, tylko zajmuję się tak bardzo innymi, wytrzymuję, żeby pomagać innym. No i zobaczcie, jak mamy takiego ratownika, który ma bardzo dużo energii, bardzo dużo właśnie nadziei, tak, i bardzo chce działać, ale działa tak bardzo, że wypala się i oddaje wszystkim to, co ma dobre, ale nie napełnia tego swojego kubeczka. Nie? No bo zobaczcie, żeby móc nalewać innym do kubeczków, to trzeba mieć też swój kubeczek pełny, bo jak nie ma, jak nasz kubeczek jest pusty, no to nie ma z czego nalewać. I w momencie, kiedy to się wydarza, ratownik przemienia się w ofiarę. Co charakteryzuje ofiarę? Ofiara jest bezwolna. To znaczy, że ofiara uważa, że po prostu wszyscy inni są źli. Ofiara uważa, że powinien przyjść ktoś, kto ją uratuje. Ofiara tłumie swoje emocje. Bo zobaczcie, jak dużo frustracji się pojawia w momencie, kiedy ja daję innym, a sama nie mam. Kiedy ja nie mam takiego poczucia docenienia, że moja praca jest okej. Pojawia się frustracja, pojawia się złość, a ofiara trzyma. Trzyma, wytrzymuje, nie? Jak ta siłaczka, trzyma je w sobie, stara się być miła. Nie? Czasami naprawdę, ty chyba Julia mówiłaś o takim właśnie potrzebie rozmowy też o trudnych rzeczach, nie? Że czasem mam wrażenie, że naprawdę tak słucham, u nas jest miło, u nas jest wszystko dobrze, a tam pod spodem po prostu aż furczy, nie? Od jakichś rzeczy, które są niewyrażone, które są zaciśnięte w tych szczękach. No i ofiara właśnie nie widzi swojej sprawczości. Ofiara mówi, zrób za mnie. A jak ofiara długo trzyma, no to pojawia się prześladowca. Prześladowca może się przejawiać i w takiej biernej agresji, kiedy tak coś komuś dokręcę jako śrubeczkę. Może się przejawiać w tym, że będę umniejszać dokonania innych osób i będę mówić, ona to na pewno, nie wiem, nie zrobiła tego sama, albo oni to robią gorzej. No ale prześladowca też może karać, może wzbudzać poczucie winy i mówić, ty jesteś niewystarczająca, nie taka jak trzeba. I tak w kółko się kręci, ponieważ każda z tych osób, każda osoba, każda instytucja ma wszystkie te fragmenty w sobie. Każdy z nas ma w sobie trochę ofiary, ma w sobie trochę prześladowcy i trochę ratownika, tylko to się zmienia. I jak spotkamy na swojej drodze, na przykład ratownik spotka jakąś inną ofiarę, no to dochodzi do wymiany między nimi. Tylko zobaczcie, że w tej grze nikt nie wygrywa. W tej grze tłumimy, jakoś ranimy się nawzajem i ponieważ to jest niewyrażone, niewypowiedziane, to wypalamy się. No bo zobaczcie, że takie trzymanie tej złości, ile to energii pochłania od nas, żeby tak zatrzymać tą złość, no to pojawia się lęk, pojawiają się ataki paniki, pojawiają się choroby autoimmunologiczne, nie? Zatrzymuję, bo po prostu jestem tak wściekła, ale nie mam możliwości po prostu nic z tym zrobić. Znaczy nie mam możliwości, tak? Ale mam takie poczucie, że nie mogę nic z tym zrobić. Ale ponieważ mówimy dzisiaj o marzeniach, to ja bym chciała wam powiedzieć o trójkącie wygrywającym, bo myślę, że to jest ważne. Bo wiecie, możemy mówić o tym, jak ważne jest dbanie o zdrowie, nie wiem, jak ważne jest picie wody, jedzenie zdrowe, dbanie o relacje z innymi ludźmi. To już na pewno słyszeliście, to już na pewno słyszałyście. Natomiast to, co dla mnie jest ważne też w ogóle w pracy, zarówno z osobami, z jednostkami, jak i z organizacjami, to jest praca na rzecz tego, żeby ten ratownik, który się tak nadwyręża, zamienił się w opiekuna. To jest model A.C. Choi, Austriaczki. Żeby ratownik zmienił się w opiekuna, a do tego, co jest potrzebne, rozwijanie umiejętności słuchania. To znaczy, że zamiast przynieść herbatę, bo ktoś jakoś wspomniał, że napiłby się herbaty, to możemy zapytać tej osoby, czy chce, żebym ci przyniosła herbatę. I ona powiedzieć, nie, ja chcę sobie przynieść ją sama. Nie? I to jest o tym, żeby nie wyręczać innych. I to są dwa aspekty. Jeden to jest świadomość własnych potrzeb, tego, co ja potrzebuję i bycie właśnie przy tych naszych potrzebach. A druga sprawa to zobaczcie, że stając się opiekunem czy coachem, bo czasami to jest coach, pozwalamy innym rozwijać swoją sprawczość. Nie? Że jak próbujemy wszystko robić same, no to inne osoby nie mają możliwości się rozwinąć.
A tak, to jeżeli pozwolimy im, jakoś będziemy ich wprowadzać i wspierać ich samodzielność, to wszystkim wyjdzie na dobre, bo nam będzie lżej, a te osoby będą miały też poczucie sprawczości. Ofiara. Ofiara może stać się wrażliwym, albo inaczej kreatorem. Co możemy zrobić z ofiarą, z osobą, która ma poczucie bezradności? Bo to jest bardzo częsty mechanizm, to jest wyuczone poczucie bezradności. Co możemy zrobić, żeby taka osoba przestała być ofiarą? No musi przestać czuć się zależna od innych. Musi przestać mówić, to świat jest beznadziejny, tak? Nie wiem, wszyscy dookoła, ma beznadziejny zespół, ma beznadziejnego szefa, tylko bierze odpowiedzialność za siebie i mówi nawet w tej sytuacji, nawet jeżeli sytuacja jest do dupy, tak? I mam poczucie, że naprawdę jest źle, to ja jednak mam wybór. Zawsze mam wybór, słuchajcie. Człowiek zawsze ma wybór, nawet w sytuacji, w której najbardziej utknęliśmy. A jeżeli mamy poczucie, że tego wyboru nie ma, to zawsze można poprosić o wsparcie. Tak? Bo ofiara nie prosi o wsparcie. A wrażliwy jest świadomy swoich jakichś deficytów i mówi, utknęłam, pomóż mi. Tak? Liderka mówi, kurczę, nie wiem, czuję się przytłoczona, mam wrażenie, że utknęłam i mówi, zespole, mam taki kłopot, może wy macie jakiś pomysł, co możemy tutaj zrobić z tym. No i mamy jeszcze prześladowcę, który może stać się asertywnym. Tak? No bo prześladowca realizuje swoje cele, natomiast to, co jest problemem, to też, że on realizuje swoje cele kosztem innych. Więc chodzi o to, bo zobaczcie, że agresja jest, ja teraz powiem coś, co może brzmieć kontrowersyjnie, ale agresja jest bardzo dobra. Agresja jest dobra, jest potrzebna. To jest taka siła, która potrafi nam powiedzieć nie, potrafi powiedzieć stop, która pomaga nam sięgać. My w Gestalcie mówimy o agresji dentalnej, nie? Że jemy. Agresja pozwala nam zjeść coś. Więc prześladowca może użyć swojej siły, żeby przestać być prześladowcą, a zacząć być asertywnym. A żeby być asertywnym, potrzebna jest jasność, tak? Jasne wymagania, jasne cele, no i zaproszenie tej drugiej osoby do negocjacji. Nie? Że zamiast narzucać na przykład ofierze swoją wolę i powiedzieć, ty masz zrobić tak i tak, to mogę zaprosić tę ofiarę, czy tę osobę, która może już będzie wtedy wrażliwym, tak? Do rozmowy, do negocjacji, żeby wypracować wspólną drogę. A ponieważ, tak jak powiedziałam, w moim odczuciu totalnie trzeci sektor jest kobietą, więc mamy, słuchajcie, w efekcie asertywną, wrażliwą opiekunkę. Tak? I tak samo organizacja. Organizacja też może być asertywną, wrażliwą opiekunką. Czyli co? Żeby organizacja była asertywna, tak? Realizuje swoje cele z uwzględnieniem potrzeb pracowników, tak? Czyli rozmawia. Wszystko jest jasne. Wyznacza jasne granice, ustala jasne role. To jest o tej jasności. Dlaczego to jest tak ważne, żeby ta komunikacja była jasna? Dlaczego to jest tak ważne, żeby osoby, nawet realizując jakiś projekt, gdzie nagle się okazuje, że muszą robić wszystko, to żeby spotkać się w zespole i żeby każdy wiedział, za co odpowiada. Bo to jest o jasności. W momencie, kiedy jest jasność, nic nie dzieje się pod skórą. Bo to, co się dzieje pod skórą, właśnie wypala i zjada od środka. Tak? Jasne reguły dla wszystkich. No i informacje zwrotne. Tak? Też te takie nie za przyjemne. Nie tylko klepiemy się po główkach, ale też mówimy o tym, co jest trudne. Z założeniem, że mamy dobre intencje. Nie żeby krzywdzić, tylko żeby budować razem. Wrażliwa, tak? Wrażliwa organizacja wie, jakie ma słabe strony, zna swoje deficyty i szuka rozwiązań. Nie mówi, o, to ten świat, nie wiem, system państwowy jest taki i taki, władza jest taka i taka. Nie. Wrażliwa organizacja wie, co nie działa i szuka procedur, szuka rozwiązań. Tworzy procedury pomocowe dla osób, które doświadczają przemocy lub są w kryzysie psychicznym. Nie mówi, nie ma wypalenia, wypalenie nas nie dotyczy. Nie, tworzymy procedury, żeby temu zapobiegać. Procedury antymobbingowe, ale też szukanie wsparcia na zewnątrz. Tak? Poprzez superwizję, poprzez spojrzenie osób z zewnątrz, które potrafią naprawdę bardzo dużo wnieść. No i burzę mózgów. Tak? Zobaczcie, jaki to jest
że w organizacjach jest ogromny potencjał, jest ogromny zasób ludzki, z którego można korzystać. Opiekunka, tak? Przejrzysta, jasna komunikacja, tak? Potrzebne spotkania, w których możliwe jest wymiana, w których nie robimy kogoś tylko jakby czegoś za kogoś, tylko dlatego, że tak nam się wydaje, tylko realnie rozmawiamy o tym, co jest potrzebne. Bo jak ja będę dawać różne rzeczy różnym osobom, których one nawet nie potrzebują, no to te osoby zostaną z czymś, czego nie potrzebują, a my zostaniemy z niczym. Prawdopodobnie. Wspieranie samodzielności, tak? Procesy coachingowe, procesy mentoringowe, tak, żeby zdawać tą odpowiedzialność, dzielić się nią, a nie za wszelką cenę być twardzielką, właśnie siłaczką i to wszystko trzymać dla siebie. No i docenianie, świętowanie, wzajemność. Trochę to, co mam wrażenie tutaj się dzieje w ramach tego projektu Let It Work. Słuchajcie, no to jest takie wspólne świętowanie. To jest taki moment, kiedy my jako fundacja razem z wami świętujemy to, że ten projekt zrobiliśmy. To jest nasze świętowanie, docenianie. W ogóle docenianie jest super ważne, bo tak łatwo się skoncentrować na tym, co nie działa, słuchajcie, a dużo trudniej jest powiedzieć, kurde, good job, nie? Docenianie nawet takich małych elementów, małych kroków. Zobaczcie, jakie to jest ważne, szczególnie w środowisku, gdzie po prostu, gdzie nie spojrzysz, to się coś wali. Ale to, że coś zrobiliśmy, dopięliśmy, dokończyliśmy, zapięliśmy jakiś ten guziczek, to jest warte świętowania. Dobrze. No. Mówiąc o wypaleniu jako o systemie, mam na myśli też to, że w momencie, kiedy spotkamy się, każda z tych jakby sfer, i osoby indywidualne, i organizacje, no to też to, na co mamy mniejszy wpływ, czyli na przykład organizacje państwowe, prawda? Ale w momencie, kiedy każdy z nas będzie próbował mieć tą świadomość, odpalam się z trójkąta dramatycznego, może teraz jednak jestem trochę ofiarą, nie? Może jednak trochę teraz za bardzo ratuję, a może jednak kogoś, nie mam takich czystych intencji, mówiąc komuś o coś, nie? Że w momencie, kiedy jesteśmy świadomi tego trójkąta, który się odpala bardzo automatycznie, mamy możliwość, żeby się zatrzymać i powiedzieć, nie, chcę inaczej. No i możliwe jest partnerstwo. Tak. I tu już będziemy powoli zmierzać do końca, bo to jest o tym, że nasza fundacja właśnie w tym projekcie odpowiedziała, przynajmniej w moim odczuciu, chyba się oblałam z wrażenia, na potrzeby właśnie tego, żeby ten trójkąt zwycięstwa był. Nie? Żeby wyjść z tego trójkąta dramatycznego. I tu bym chciała was prosić o wielkie brawa dla fundacji za ten projekt. W moim odczuciu, słuchajcie, naprawdę zasłużony. Nie będę wam mówić, czym się zajmujemy, bo pewnie wiecie. Natomiast to jest właśnie to, co oferował projekt Let It Work. Wsparcie na 3 poziomach, indywidualnym, organizacyjnym i sektorowym. Ponieważ w momencie, kiedy zajmiemy się całym systemem, każdą z tych jednostek i będziemy dbać o relacje, nie? O to, jak te jednostki wchodzą w relacje ze sobą, to dopiero wtedy będzie możliwe realne przeciwdziałanie wypaleniu. Że to się nie da tylko powiedzieć idź na urlop, no bo wiemy, że to nie działa. Tego potrzebne jest rzeczywiście działanie na wielu poziomach. I tutaj jest nasza oferta wsparcia indywidualnego, grupowego, wsparcia dla organizacji. Natomiast to, co też jakoś jest dla mnie ważne i wypisałam sobie, słuchajcie, bo nie chcę nikogo pominąć, bo to jest ważne. Mam bardzo dużo stron, słuchajcie, tego wykładu. Bardzo się przygotowywałam i chyba bardzo się też stresowałam przed wystąpieniem przed wami. Słuchajcie, chciałabym wymienić z imienia i nazwiska wszystkie osoby, które były zaangażowane w ten projekt. Większość, dobrze, tutaj pan mi podpowiada, że większość. Dobrze, nie wszystkie, większość. Ada Borowska. Słuchajcie, mam prośbę o brawa, bo to jest o tym docenianiu. Piotr Grabowski, Ola Chodasz, Natalia Sarata, Karolina Pluta, obecna tutaj, Olga Perzyna, również tam gdzieś jest, ale jej nie widzę, Karolina Pyzik, Magda Turkowska,
Sigburg Hanensdottir, Wacław Marat, który robił nam piękne grafiki, Maciej Turczyniak, Sylwia Żółkiewska, no i Paulina Jędrzejewska, nasza prezeska naszej fundacji, dzięki której w ogóle tu jesteśmy też. No i Agata Gieryn. Tyle ode mnie. Naprawdę bardzo wam dziękuję za to, że jesteście tutaj z nami. Tak, i myślę jeszcze o tym, że jeszcze jednej części tutaj nie doceniliśmy. Ja wam biję brawo za to, że jesteście naprawdę gotowe do zmiany. Moglibyście się przyłączyć do mnie. Bijemy sobie, tak? Doceńmy to. Także jeszcze raz dziękuję.